Encyklopedie mówią, że Witold Szalonek komponował muzykę sonorystyczną, czyli taką, w której najważniejsze jest brzmienie. On sam ujmował to nieco bardziej poetycko. Mówił, że poszukuje muzycznej duszy instrumentu. Jego utwór Inside Outside jest świetnym przykładem takich poszukiwań. Szalonek każe muzykom stukać, wsysać powietrze, każe klikać, każe instrumenty pocierać. Wszystko po to, aby te brzmienia wydobyć. Okazuje się, że dzięki temu te instrumenty mogą pokazać zupełnie nowe oblicze i to Szalonek właśnie robi. Przy okazji, jeszcze w latach 60. dokonał pionierskiego odkrycia. Pokazał światu multifony. Inside, Outside Szalonka świetnie zderza dwa światy dźwiękowe. Kwartet smyczkowy i klarnet basowy. Ich konfrontację słychać już na początku. Zaczynają smyczki, delikatnie, subtelnie. A potem wchodzi klarnet basowy i się rozpycha, i mlaska, sapie, dyszy. Smyczki milkną, pozostaje sam klarnet. Jeden pokonał czterech. Jak bardzo plastyczny jest ten początek. Zwykle od klarnecisty wymaga się, żeby zagrał czysty dźwięk, czysty ton. Natomiast w multifonach chodzi właśnie o to, żeby ten ton nie był taki czysty, tylko żeby ujawniał również te alikwoty, czy te dźwięki, które można słyszeć również obok tego jednego tonu. Prawykonanie zrobiliśmy w 1988 roku na festiwalu Time of Music w Vitasari z Harrym Sparnajem. Zresztą ten utwór jest napisany dla Harry'ego Sparnaja. To był wybitny klarnecista basowy. Był wspaniałym instrumentalistą. Szalonek tak się zafascynował, jak go grał, że postanowił napisać dla niego specjalny utwór. Witold Szalonek prowadzi nas i do źródeł dźwięku, i z niego wyprowadza. I są to przeróżne dźwięki, zarówno właśnie brzmienia, szelesty, świsty, ale w którymś momencie dochodzimy nawet do brzmień niemal folkowych, folklorystycznych albo i jazzowych. Inside, muzyka Szalonka faktycznie trafia gdzieś głęboko, do wnętrza człowieka. Outside rozbrzmiewa na zewnątrz instrumentów, buduje przestrzeń. To świetna rzecz. Bardzo podobają mi się te kontrasty, te zderzenia, nieprzyjemne świergotania i kojące współbrzmienia. Te subtelne smyczki i te quasi-jazzowe partie klarnetu basowego. Aż chyba zaraz posłucham tego utworu. Proszę sprawdzić, to prawdziwa bomba.